Celem jest to, by on w sobie zbudował prawo do tego, że należy do całego rodu, czyli nawet jak ten ojciec może nie był wspaniałym człowiekiem, może nie był fajny, ale nie o to chodzi. Chodzi o prawo do czerpania z rodu, do czerpania siły. Czyli jeżeli nawet panowie są w konflikcie, to ojciec ma powiedzieć: mam prawo, nawet jak ojciec nie żyje, bo tak może być, mam prawo do tego, że jestem w rodzie i mam prawo do tego, by czerpać z energii męskiej mojego rodu. W dzisiejszym nagraniu spróbuję odpowiedzieć na pytanie, skąd biorą się kłótnie między ojcem i synem, czyli co dzieje się w linii męskiej. Zazwyczaj zakładamy, że konflikt ojciec-syn jest formą rywalizacji o pozycję samca alfa. Oczywiście tak może być, ale zazwyczaj gdzie indziej tkwią przyczyny tej realizacji i czy oby na pewno jest to rywalizacja, a nie w ogóle coś innego. Skupię się na dwóch przypadkach. Ojciec odrzuca swojego syna. To jest pierwszy przypadek, a drugi przypadek: syn źle traktuje swojego ojca. W obu przypadkach, jak widzicie Państwo, konflikt jest na linii ojciec-syn, choć kierunek jest różny, prawda? W jednym przypadku jest ojca do syna, a w drugim przypadku z syna do ojca. Mimo że kierunek jest różny, to jednak odważę się powiedzieć, że obie te sytuacje mają identyczną podstawę, bowiem w obu powyższych przypadkach prawdziwy konflikt w ogóle nie dotyczy ojca i syna, tylko prawdziwy konflikt jest dziadek, ojciec. I to jest prawdziwy konflikt. Kierunek tego konfliktu zazwyczaj jest nie nawet od dziadka do ojca, ale od ojca do dziadka. Oczywiście to może być w dwie strony kierunek, jak wcześniej pokazałam, ale taki jest kierunek w tych przypadkach, o których ja mówię. W obu przypadkach, tych, które przytoczyłam, ojciec odrzuca swojego ojca, a tym samym pozbawia się mocy linii męskiej w rodzie i tym sposobem traci na umiejętności wchodzenia w zdrową relację z następnym pokoleniem, czyli swoim synem. Pokażę to Państwu na figurkach. Mam przygotowane figurki i to jest syn, to jest jego ojciec, to jest dziadek, tu mamy pradziadka, prawda? I jeszcze mamy kolejne pokolenia w linii męskiej. Co się teraz dzieje? Kiedy ojciec odrzuca swojego ojca, ja troszeczkę wyciągnę to musi stanąć do swojego syna plecami, dyskutując z ojcem, swoim ojcem, czyli dziadkiem. Tym samym, zobaczcie, jeżeli energia płynie w taki sposób, to ten chłopak jest pozbawiony całkowicie energii, dlatego że jego tato zamiast stawać tak i dawać mu energię w linii męskiej, przekazywać mu energię w linii męskiej, niestety jej nie otrzymuje, bo tato jest odwrócony do niego plecami. Mimo że ten chłopak chce iść do życia, jest odwrócony plecami i ma konflikt, dyskusję ze swoim ojcem. Czyli rozumiecie, co się dzieje? Te dziecko odrzuca swojego ojca, dlatego że jest wściekłe,
bo ojciec nie ma jak przekazać mu energii. Nie jest odwrócony w taki sposób. Również jeżeli ojciec jest odwrócony w taki sposób, to zobaczcie, że ten drugi przypadek, który podałam, on również nie czerpie energii i co się z nim dzieje? Jest słaby. Dlatego syn odwraca się i z kolei odrzuca jego, bo on jest słaby, dlatego że nie ma jak, będąc w konflikcie, w taki sposób, nie ma jak czerpać od swojego ojca. Jakie są kolejne konsekwencje? Jeżeli to dziecko, prawda, syn, ma iść do przodu, do swojego życia, ma realizować swoje życie, swoje problemy, to, co jest mu pisane, to zobaczcie, że on nie ma energii, nie ma skąd czerpać energii. Być może jest tak słaby, może taki być i trochę bezwolny. Jego życie może być naznaczone trudnościami na linii męskiej, czyli również w związkach, dlatego że ojciec nie przekazuje mu energii. Jeżeli syn odrzuca ojca, bo tak może się stać, bo jest po prostu wkurzony, wściekły jest, to odrzuci tego ojca, ale zobaczcie, że dlatego, że ojciec jest na linii, czyli przekazuje tą energię, prawda? Tu mamy następne pokolenia, mamy moc siły. Jeżeli odrzuci tego ojca, to tak naprawdę przerywa dla siebie energię. Jej nie ma skąd pobrać, dlatego sam jest dość słaby, sam wychodzi z tego pokiereszowany. Co powinno się stać? Tak naprawdę najlepiej by było, gdyby ojciec załatwił sprawę z dziadkiem. O co chodzi w tym załatwianiu sprawy? Nawet nie o to, że panowie mają być w nie wiadomo jakiej zgodzie. To nie jest celem. Celem jest to, by on miał w sobie zbudował prawo do tego, że należy do całego rodu, czyli on mówi, nawet jak ten ojciec nie był jego dziadek, czyli dziadek tej osoby i jego ojciec może nie był wspaniałym człowiekiem, może nie był fajny, ale nie o to chodzi. Chodzi o prawo do czerpania z rodu, do czerpania siły. Czyli jeżeli nawet panowie są w konflikcie, to ojciec ma powiedzieć, mam prawo, nawet jak ojciec nie żyje, bo tak może być, mam prawo do tego, że jestem w rodzie i mam prawo do tego, by czerpać z energii męskiej mojego rodu. Jeżeli sam nada sobie to prawo, to jest już w gestii tej osoby, czyli nie będzie jak skonfliktowany jak małe dziecko, tylko nada sobie prawo, jestem mężczyzną, biorę od mojego rodu, nie dlatego, że tato był fajny, tylko dlatego, że to jest moje prawo, jestem zanurzony w rodzie. Kiedy on odzyska to prawo, odwróci się w tą stronę i może dawać synowi. Wtedy syn, który stał w taką stronę, również może się odwrócić i pójść dalej, dlatego że może czerpać z ojca. Zobaczcie też, co się wtedy dzieje. Jeżeli ojciec czerpie z linii męskiej, staje się dla tego dziecka, dla swojego syna mężczyzną o potężnej sile, z którego można brać przykład. Może się odwrócić, czerpać, szanować swojego ojca i iść nadal w swoje życie. Dlatego nie zawsze, jak wcześniej o tym mówiłam, w konflikcie ojciec-syn chodzi o zajmowanie pozycji alfa, bycia pierwszym. Zazwyczaj, przyjrzyjcie się Państwo temu sami, jest tak, że jest konflikt gdzieś wcześniej. Oczywiście domyślacie się, że on może być przerwany tu, prawda? Dlatego zobaczcie, że jak jest przerwany tu i mimo, że ta osoba próbuje być silna, to jest przerwany tu. Wszyscy muszą czerpać z poprzednich pokoleń. Nie
cofamy się zbyt daleko do tyłu, jest to do drugiego, do trzeciego pokolenia, ale musimy czerpać z rodu. Jeżeli był konflikt gdzieś tu i o nim nie wiemy, to pamiętajcie, że mamy prawo do swojego rodu. To już jest nieważne. Dawno za nami. Energia tam jest. Jak w jednym ze swoich filmów powiedziałam, wiecie skąd wiemy, że jest energia? Dlatego, że to dziecko tu jest. Ono realnie jest na tym świecie. Więc w jakiś sposób ci mężczyźni funkcjonowali, byli, godzili się, walczyli, by to dziecko było. Pytaniem jest, co może zrobić kobieta, żona tego pana, by pomóc swojemu synowi. Może zrobić bardzo dużo, pozornie mało, ale naprawdę bardzo dużo. Zrozumcie Państwo, że ta figurka, ten ojciec nie ma najmniejszej wątpliwości, że kocha swojego ojca. Na pewno go kocha. Miłość do rodu jest tak silną miłością, że nie ma szansy, by jej po prostu nie było. Nie chodzi o, tak jak mówię, osoby, tylko chodzi o ród. Więc jeżeli jest pani, wybiorę tutaj panią, która jest przy tym mężczyźnie, to wystarczy, że ona szeptami, bardzo delikatnie przywołuje postać tego taty. Może powiedzieć, kochanie, chodźmy razem na grób, może powiesić gdzieś zdjęcie taty, tego ojca, może wymyśleć jakąś podróż, która będzie w sobie miała akcent tego, że kiedyś ten tato tam był, albo funkcjonował, albo coś temu dziecku pokazał. Rola tej kobiety jest niezwykle delikatna, dlatego że pamiętajcie, miłość do rodu jest wprost proporcjonalna do pewnego rodzaju zacietrzewienia i w cudzysłowie bym powiedziała nienawiści. Są to skrajnie silne emocje i jednak miłość z moich doświadczeń w rodzie zawsze zwycięża. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Oczywiście czekam na komentarze, na to, co Państwo myślą o relacji ojciec-syn i może niejedna pani by chciała zapytać też, jak poradzić sobie z takimi konfliktami, bo te mamy chcą ratować tych swoich synów, którzy nieraz wydają im się tacy właśnie bez energii, więc będą próbować im pomóc. A na dzisiaj ogromnie dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim godzenia się, siły rodu i wzięcia prawa do swojego rodu. Serdecznie dziękuję dzisiaj za uwagę.